Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam kolejny model Nokii, tym razem Nokii E71. Tu nawet widzimy napis modelu E71. Telefon został wyprodukowany w 2008 roku, tak między 2008 a 2009. W tym przypadku posiada 8 GB pamięci. 8 GB pamięci, wejście na kartę pamięci 8 GB, tyle podobno pomieści maksymalnie. I zobaczymy sobie tak ogólnie, jak on wygląda. Tutaj spójrzcie, no dość ciekawie się prezentuje, jeśli chodzi o tą Nokię. W moim przypadku, jeśli chodzi o mnie, wolę Nokia E72, ten nowszy model, a ta również jest naprawdę całkiem fajna i dość ciekawie wygląda. Tutaj spójrzmy, jeśli chodzi o przód. Wyświetlacz dość sporej wielkości, aparat fotograficzny przedni 0,3 megapikselowy i tu widzimy albo diodę powiadomień, albo jakiś czujnik światła. Tak to wygląda, jeśli chodzi o klawisze. W moim tutaj przypadku są w miarę wygodne. Tutaj nie są takie znowu duże jak na przykład w niektórych BlackBerry. Z boku widzimy klawisze jakieś skrótowe, ściszenia, pogłaszania, opcje słuchawkowe, w tym przypadku chyba 2,5 z tego co widzę, jest dość wąskie, chyba tak. I tutaj na samym dole widzimy takie fajne zaczepy na klapkę. Zaraz sobie to będziemy ściągać. Teraz przejdziemy na drugą stronę. Port ładowania, micro USB, wejść na kartę pamięci do 8 GB, pewnie więcej da się rozszerzyć, bo wiadomo, Nokia czasem miała jakieś limity, tylko teoretycznie, a w praktyce miała o wiele większe te limity, na przykład w tym przypadku może 8 GB, a może spokojnie tam wejdzie 32 czy 64 GB mikro tutaj SD, port podczerwieni, u samej góry włącznik i wyłącznik i tu jest coś zerwane, jakiś klawisz albo skrótowy bądź nie wiem, albo tu jest albo być może tu jest po prostu głośnik, bo taka siateczka jest, widzę, bo nigdzie indziej nie widzę głośnika, chyba tak. Na samym dole widzimy port ładowania z tym cienkim bolcem, otwory na smycz i zobaczymy jeszcze tyl. Aparat fotograficzny w tym przypadku jest dość słaby, bo tylko 3,2 megapikselowy, czy dokładnie tak w teorii na papierze to jest 3,15 megapikseli, ale jest wpisane 3,2. Dioda, która poświetla nasz aparat nocą i również szkiełko, które dzięki niemu możemy sobie zrobić sami niby takie selfie, jak dawniej to się po prostu robiło selfie w taki sposób. Bateria BP4L, taka bateria posiada 1500 mAh, bardzo dużo i widzimy model E71 został wyprodukowany w tym przypadku w Węgry. I inne informacje, tu widzimy od razu, że telefon posiada tutaj Wi-Fi, WLAN i wejście na kartę tutaj SIM. Tak to wygląda z większa. Tutaj dość ciekawe, bo pamiętam, że jak serwisowałem telefony, ja akurat w tym przypadku nie robiłem nic z tych rzeczy, ale podobno się tu dało wchodzić w tą płytę, tutaj jakoś serwisowo, tu są jakieś ścieżki, widzicie, tutaj jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia i tutaj się przełączało ten cały ten dodatkowy przyrząd, który tam ingerował w tą płytę, podobno tak jest. Wchodzimy sobie tutaj, teraz odpalimy nasz sprzęt, blokujemy i zobaczymy, co się tutaj mieści w środku. Jak to wszystko wygląda, jak to do dzisiaj jeszcze prosperuje. Za chwilę jeszcze coś ważnego powiem, jak się telefon odpali. Zobaczycie, jak długo się odpala.
Tutaj chcąc, nie chcąc, ciężko wyrobić się w 8 minutach nagrywania filmu, dlatego że te same dzwonki, ile tutaj czasu na nie człowiek poświęca. Wchodzimy sobie w domek. Tutaj coś chyba nie tak. To jest poustawione. O, już jest całkiem inaczej. Tutaj menu jest dość ubogie, nie wiem czemu. Coś pozmieniane. Chyba takie jest. Powiem szczerze, że pierwszy raz wchodzę w te menu w tym telefoniku. Może po prostu takie już jest. I tu widzimy różne aplikacje, które są popularne w takich telefonach symbianowych. Tutaj Office i widzimy kalendarze, kalkulatory, wszystkie te podstawowe informacje, które są potrzebne i ważne w każdym telefonie, ale w tym przypadku zostały rozszerzone, jak w dzisiejszych Androidach, iOS-ach i innych tych nowszych systemach, jak chociażby PDF, zipy, rary, jakieś inne rozszerzone aplikacje. Jest tego naprawdę sporo, było sporo, ale się już zbyło. GPS, w tym przypadku w tej Nokii bardzo fajnie GPS tutaj sobie działa, nie powiem, ale w tych czasach wiadomo, że jest z tym już utrudniony problem, że nie jest tak wesoły jak kiedyś. Tutaj w tym przypadku Nokia posiada oczywiście 3G, 2G, Edge. Tak to wygląda. Ciekawe jak tam z aparatem, czy w ogóle ten aparat. Tutaj jest jakiś klawisz skrótowy, zobaczymy sobie po boku. Aha, tu jest jakiś klawisz głosowy, więc sobie nagrywamy coś. My sobie jeszcze wejdziemy raz w menu, media i kamerę. Ciekawe czy w ogóle jest autofokus, ale chyba nie zrobimy zdjęcia, bo trzeba. Udało się. I chyba jest lampa błyskowa, bo tak szybko mignęło. Chyba tak. I tak wygląda zdjęcie zrobione tym telefonem Nokią E71. Jest całkiem przyzwoite. I na taki telefonik to... Ale widzę, że chyba nie ma autofokusa. Niestety nie. W Nokii E72 był. Niestety nie. W Nokia 82 był, bo miał po prostu tą mysz optyczną, dotykową. I to jakoś po prostu szło. Oczywiście jakiś media player i tak dalej, wszystkie pierdołki, radio. Radio chyba się słucha z podłączonymi słuchawkami. Tu nawet widzimy, mamy YouTube'a, zakładkę Facebook. To już oczywiście wszystko było, bo w tych czasach, tutaj 2008, Facebook bodajże powstał w 2000, YouTube w 2005, a Facebook też gdzieś tak koło tych lat. I to wszystko tak w skrócie. Weźmiemy sobie jeszcze gwiazdka, kratka 4.0. 4.0. Nie o, tylko gwiazdka 4.0 i kratka. I tu widzimy wersję softu najnowszą w tym telefonie. Widzicie, że w 2011 aż został aktualizowany telefon, a on posiada, czyli tak jakby 3 lata do przodu został zaktualizowany. Naprawdę dość dużo. Możliwe, że jest to podobny soft jak w F72, ale raczej nie. I takie dokładne informacje widzimy. Jeszcze wersja softu, no i tyle. RM346. I co tu jeszcze mogę pokazać? Jeszcze mogę pokazać tutaj w tym telefonie. Oczywiście dzwonki, tylko jak je poszukam. Tutaj zawsze mi mówiliście, jeszcze zapominałem sobie, że to w profilach właśnie były te dzwonki. Tak jest, gdzieś tutaj, jest, ok. Także sobie posłuchamy tutaj oryginalnie dzwonków, jakie zostały grane przez producenta marki Nokia.
I to wszystko, jeśli chodzi o tą Nokię, o Nokię E71 z 2008 roku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.